I cześć, witajcie ponownie. Wracamy z tunerem. Dzisiaj na warsztacie topowy model Sony serii S, czyli S770ES. Najwyższy model z tej linii. Tunerek w ładnym stanie zachowania. Trafił do mnie z kilku powodów. Jeden z głównych powodów, o których mówi właściciel, to brak podtrzymania pamięci, czyli reset po odłączeniu od zasilania, reset pamięci zapisanych banków. Drugim problemem, o którym tak dość nieśmiało wspominał właściciel, ale który ja już zauważyłem. Oczywiście sygnał z generatora 97,3, jeszcze raz, żeby było widać, 3 MHz. Słychać, odbieramy nasz sygnał. Ja może go lekko przyciszę w tle, żeby tylko był. Odbieramy sygnał. Wprawne oko już zauważy, że brakuje nam tutaj czego. Tak, to nie zepsuł się generator mój, tylko faktycznie odbieramy w mono nasz sygnał. O czym to już świadczy? Ci, co oglądają odcineczki, to wiedzą, że mamy tutaj do czynienia z rozstrojeniem się detektora w naszym tunerze. Czyli oprócz wymiany podtrzymania pamięci, naprawy podtrzymania pamięci, pełne zestrojenie tunera, które według mnie należy się po tych nastu, 10, czy tam nawet właśnie kilkudziesięciu latach pracy. Tak się zastanawiam, może stąd się biorą różne takie błędne, mylne opinie o tunerach, że słaba jakość jest radia standardowego, klasycznego FM. No niestety tunery, jak i reszta sprzętu elektronicznego, tak jak olej w samochodzie, tak tutaj również czasem wymagają zajrzenia, ingerencji i zestrojenia. Dajmy sobie tryb automatyczny i zobaczcie, nie zatrzymuje nam się, chociaż czasem się zatrzymywał. O i właśnie tu mamy w tym momencie tą sytuację. Zatrzymał się, tak? Mamy stereo, super, 97,5, a z generatora jest 97,3. 200 kHz odstrojenia to jest bardzo dużo. No powiem szczerze, że ja się nie spotkałem chyba z takim odstrojeniem aż dużym. Czyli o tyle jest przesunięta skala, czyli o tyle jest odstrojony zero detektora. Tam, gdzie powinna być nasza stacja, to jej nie ma. Tam, gdzie być nie powinno, to tuner nam ją dekoduje. Jak łatwo się od razu domyśleć, parametry odbieranego sygnału nie będą rewelacyjne i tutaj już w tle widzicie, może przesunę deczko, nie będziemy robić zooma, widać już, że zniekształcenia pierwsze to mamy zniekształcenia, to tutaj widoczne 0,4, prawie 0,5 kanał lewy, ponad 0,3 kanał prawy, THD plus szum podobnie, intermodulacyjne bardzo wysoko, 0,3, prawie 0,3 również kanał prawy i SNR 46-48 dB, więc bardzo słaby wynik. Żeby już nie być gołosłownym, sprawdźmy jeszcze czułość stereo. Minus 75 dB z generatora już stereo zanika. Zobaczmy, przy jakim się nam ono załączy. Dobra, czyli minus 71 i już nam mruga stereo. Minus 71 dB, więc wynik bardzo słaby, wręcz tragiczny. Rozstrojenie dość znaczne, czyli tak naprawdę ten tuner w tej chwili nie prezentował dla właściciela pełnego spektrum swoich możliwości. Krótki opis funkcji. Wszystkie klawisze funkcyjne główne dostępne są pod taką klapeczką. Otwieramy ją w dół. Oczywiście włącznik sieciowy po lewej. Pokrętło programowania. Przyznam szczerze, że nigdy nie wnikałem w te funkcje. Display. Nie wiem, co się dzieje. Na razie się nic nie dzieje. OK. Banki pamięci od 1 do 9 jest 0, czyli świadczy o tym, że możemy sobie przesunąć na
powyżej 10 i również je zapisywać. W tuner wyposażony w przycisk Colton, który generuje nam gdzieś około 400 Hz sygnał wysyłany na oba wyjścia, po to aby nam ładnie na przykład balans ustawić we wzmacniaczu lub nagrywanie w magnetofonie. Wybór wejść antenowych, tuner wyposażony w 2 wejścia antenowe, w tłumik antenowy, 2 tryby pośredniej częstotliwości wąski. No widzicie, w narrow to w ogóle już nic nie odbieramy, sam szum. W wide coś tam jeszcze łapiemy pomimo takiego przesunięcia. Funkcja muting, high blend, mono, stereo, automatyczne wyszukiwanie i manualne. Można zapisać również nazwę stacji pod bankami pamięci, ponieważ ten dekoder nie posiada funkcji dekodowania RDS-u. Band, czyli posiada również zakres fal średnich, no i programowanie. Display mode. Aha, możemy sobie wyłączyć. OK. Wyłączamy. Przyciemniony w tym momencie jest ekran. W tym momencie świeci na pełno. Gałka strojenia to nie jest encoder. Właściwie jest encoder, ale to jest encoder optyczny. Jeśli dobrze odczytałem ze schematu, zobaczymy sobie po zdjęciu obudowy, jak on jest realizowany. To tyle z funkcji. Pomiary mamy na wejściu. Rozkręcamy pacjenta, zaglądamy do środka. Mamy środek naszego tunera, jest troszeczkę zakurzony, więc sobie wypędzelkujemy. Główne bloki, no to transformator zasilający, blok zasilacza z dość dużą pojemnością, 2 stabilizatory, które grzeją się dość mocno, więc do przeglądu elektrolity obowiązkowo. Głowica, tutaj mamy zestaw przekaźników przełączający nam wejścia, jak i zapewne tłumik antenowy, głowica FM, pętla PLL, pośrednia częstotliwość. Widzę tutaj niebieskie filtry, bardzo dobrej jakości, Muraty. Pośrednia częstotliwość, detektor, blok kontroli, czyli cały nasz mikroprocesor, wyświetlacz, a właściwie płytka łącząca wyświetlacz z płytką kontroli. Co dalej? AM, czyli fale średnie, MPX, czyli wyjście, czyli na stereodekoder. I tak patrzę, stereodekoder na kostce CXA1064 i na wyjściu już nie ma żadnego buforu na wzmacniaczu operacyjnym, tylko nasz stalaczek. Tyle, ja się biorę za strojenie. Wypędzelkujemy sprzęt, sprawdzimy pojemności, wymienimy to co trzeba. Widzicie, tuner przywrócony do żywych. 97,3 MHz, tyle co na generatorze, tyle i na tunerze. Stereo zapalone. Elementy wymienione, kilka kondensatorów, kondensator Super Cap od podtrzymania pamięci. Praktycznie większość mniejszych pojemności w zasilaczu odleciało. Nie trzymały już pojemności lub miały jakieś gigantyczne wskazanie, jeśli chodzi o SR. Także to opanowane. Zasilanie, elektrownia sprawna, zestrojony, zero detektora, jak i reszta parametrów, żeby nie przyciągać. Tryb stereo. I widzimy parametry. 0,2 kanał lewy, 0,2 kanał prawy, ponad 70 dB SNR. Tyle co mówi serwisówka. Byśmy tutaj więcej nie przyciągali, zgasimy sobie lampkę, bo nam może zakłócać delikatnie. I zobaczmy jeszcze czułość użytkową stereo. Minus 80 dBm i jeszcze mamy powyżej 50 dB SNR. Minus 85 jeszcze. No zobaczymy, do ilu zejdziemy. Wcześniej, powiem szczerze, nie sprawdzałem tego. Minus 90 dBm już. No, już widzę, że jest bardzo przyzwoity wynik. Minus 92 dBm to jest, moi drodzy, 5 mikrowoltów, czyli dużo poniżej tego, co podaje serwisówka. Jeszcze zobaczmy, czy działa nam wyciszanie. No. I brak szumu. A jeśli wyłączę muting? A, teraz. Co ja sprawdzam? Dobra. Mamy sygnał już poniżej 40 dB.
Więc zaraz powinien nam wyciszać. I mamy wyciszenie, tak? Nie mamy sygnału. Wyłączam muting. Muting on. I nie mamy już. Czyli funkcja wyciszania działa poprawnie. Tuner przywrócony do żywych. Jeszcze sprawdźmy sobie zestrojenie stereo dekodera. I zobaczmy sobie na SNR pomiędzy kanałami. Włączam kanał lewy. Mamy 53 do 3 dB. Kanał prawy 53 do 6, czyli blisko 50 dB separacji. Separacja poprawiona. Dobrze, i zobaczmy jeszcze teraz w takim razie, czy nam działa już ta funkcja strojenia auto. Ja przełączę się na antenę B, na której mam antenę podpiętą, wejście B. To jest Słowacja. Druga Słowacja. Jak widać, teraz zatrzymuję się w punkt, tam gdzie jest stacja. Przelećmy szybciutko. Tutaj mam silną lokalną stację. No i bardzo dobry sygnał. To tyle zabawy z tym tunerem. Może wracać do właściciela, cieszyć ucho i mam nadzieję oko przez jeszcze długie lata. Pamięć naprawiona, zestrojony, jest ok. Pozdrawiam, trzymajcie się do następnych filmów, cześć.